Cześć, cześć. Nazywam się Piotr Mojsak, wy jesteście na kanale Mojsak Fototechnik. I przyszła ta chwila, kiedy jest rozwiązanie mojego konkursu. Ten oto pasek był do wygrania. Wybrałem, słuchajcie, komentarz, tak jak obiecałem. Komentarz pana Krzy R. Jest fotografia klasyczna mechanicznym sprzętem bez analogowych sygnałów elektrycznych ze światłomierzem w garści w świetle zastanym. I ten oto pan Krzysztof R, tak podejrzewam, że Krzysztof Krzy R, wygrywa ten oto pasek do aparatu. Ten pasek do aparatu pofrunie niebawem do pana Krzysztofa. Zapraszam do skomentowania lub odezwania się do mnie w jakikolwiek sposób, aby uzyskać adres, gdzie mam to wysłać. I tym przemiłym akcentem zapraszam do oglądania tego oto odcinka. W tym odcinku posługiwać się będę pomocą naukową, tym oto aparatem. To jest stary, klasyczny aparat Canona EOS 300, rewelacyjny sprzęt. Troszeczkę po moich modyfikacjach, jak ktoś go używa, to wie, co w nim źle działa, albo przestaje w nim działać. Naprawiłem, działa. Pod ostatnim moim filmem zrobiłem kilka takich króciutkich filmików, co to są tryby pracy w aparacie. To były bardzo krótkie filmy i dość wesoło było to, że ktoś ostatnio skomentował mi ten jeden z odcinków i powiedział, że krótko, szybko i na temat. Aczkolwiek dzisiaj będzie także krótko, szybko na temat, ale będzie wszystko skondensowane, czyli wszystkie tryby będą w jednym odcinku. Więc zaczynamy. Pozwólcie, że tryb M zostawię na sam koniec. Zacznijmy od trybu A, czyli pełny automat. Nie mamy żadnej kontroli nad zdjęciem, nie mamy kontroli nad tym, jaki będzie czas naświetlania, jaki będzie ISO, jaka będzie przysłona, no i jaki będzie balans bieli w fotografii cyfrowej. Można takie zdjęcia robić, aczkolwiek fajnie jest, jak troszeczkę będziecie mieli nad tym kontrolę i będziecie bardziej świadomie robić to zdjęcie ze strony technicznej, prawda? Natomiast pamiętajcie, że w tryb A także jest używany w 90% telefonów komórkowych i jakoś on tam działa. Więc 90% zdjęć, które są produkowane teraz telefonami komórkowymi, smartfonami, to są zdjęcia w trybie A, czyli w pełnym automacie. No i nie będę więcej na temat tego trybu automatycznego, w pełni automatycznego się rozgadywał. Zabierzmy się zatem za tryb P, czyli automatyka programowa. Automatyka programowa jest to także tryb automatyczny, w którym aparat sam wszystko ustawi, aczkolwiek wy, kręcąc tymi pokrętełkami, możecie i macie możliwość jeszcze zmiany ekspozycji, czyli dopasuje wam aparat do wartości tak, aby było zdjęcie poprawnie doświetlone. To jest także praktycznie automatyczny tryb. Ja, przyznam się, nie używałem tego trybu i podejrzewam, że używać go nie będę. Kolejnym trybem, tryb TV. Tryb S w niektórych aparatach mówi nam o tym, że to jest tryb preselekcji czasu. S w niektórych aparatach jak shutter, czyli migawka, czyli czas otwarcia migawki. W trybie TV macie możliwość regulacji i macie kontrolę nad czasem naświetlania. Ustawiacie jakiś czas naświetlania, mrozicie ten czas, że taki ma być i całą resztę parametrów ekspozycji aparat wam ustawi do tych warunków, które wy już zadaliście. Na przykład w momencie, kiedy wiecie, że fotografujecie jakąś dynamiczną scenę. Chcecie, aby zdjęcie nie było poruszone, bo ktoś na przykład skacze, porusza się, tańczy, biegnie, czy samochód jakiś jedzie. W tym momencie ustawiacie krótki czas naświetlania i oprogramowanie aparatu będzie starać się poprawnie naświetlić to zdjęcie, regulując tylko i wyłącznie dwoma pozycjami, czyli przysłoną i ISO, czyli naszą czułością. Kolejny z trybów
AV, jeden z moich ulubionych, ewentualnie A, to jest od angielskiego od przysłony. To jest tryb dokładnie taki sam jak preselekcja czasu, aczkolwiek Wy kontrolujecie w tym momencie tylko i wyłącznie przysłonę. Otwarcie przysłony, czyli jeżeli chcecie mieć bardzo mocno rozmyte tło, więc otwieracie przysłonę. Aparat te dwa pozostałe czynniki ustawi sobie sam, tak żeby było poprawnie doświetlona ekspozycja, czyli czas i ISO dobierze optymalnie jak najbardziej. W niektórych aparatach możecie ograniczać jeszcze, od jakiego ISO do jakiego ISO aparat ma się poruszać, albo ewentualnie od jakiego czasu naświetlania, najdłuższego czasu naświetlania aparat ma się poruszać do najkrótszego. Tryb ten moim zdaniem jest bardzo przyjemny. Używam go w 90%, kiedy fotografuję na przykład reportaż. Kiedy fotografuję reportażowo, nie mam czasu na to, aby się zastanawiać, jakie ja mam ustawić parametry ekspozycji. Aparat zrobi to za mnie. I teraz słuchajcie, jeżeli znacie możliwości swojego aparatu, wiecie, na czym polega przysłona, na czym polega czas naświetlania i na czym polega ISO. Sławny trójkąt ekspozycji, niebawem zrobię o tym odcinek, bo jeszcze nie było. To zdajecie sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy Wy wiecie, jaki efekt chcecie osiągnąć, to aparat nie musi mieć sztucznej inteligencji, żeby poprawnie dostawić resztę parametrów, bo to Wy kontrolujecie to, co chcecie uzyskać. Ostatnim naszym trybem jest tryb M. Tryb bardzo sławny. Tryb, o którym wszyscy mówią, że prawdziwy fotograf powinien robić w trybie M. Tylko i wyłącznie. Inne tryby są dla nie wiadomo kogo. Nie zgadzam się z tym zupełnie. Tryb M służy do tego. No oczywiście, każdy początkujący fotograf powinien pracować w trybie M. Każdy początkujący fotograf powinien poruszać się w trybie M, czyli manualnym trybie. Dlaczego? Ponieważ to pozwoli mu zaobserwować i nauczyć się, jak działa ta cała automatyka, jak działa wartość ekspozycji, jak działa czas, jak działa przysłona i jak działa ISO i co od czego jest zależne. Więc polecam, jeżeli chcecie się nauczyć, chcecie zaobserwować, róbcie sobie takie testy, zróbcie to samo zdjęcie z różnymi możliwymi, najbardziej skrajnymi, żeby jak najbardziej było to widoczne, żebyście zrobili kilka takich zdjęć i sobie porównali w tym momencie, jakie są różnice w tych zdjęciach, kiedy mamy na przykład przysłonę 2.0, albo to samo zdjęcie, kiedy mamy przysłonę 16 czy 22 na przykład. To jest bardzo istotne, to jest bardzo fajne i bardzo obrazuje, jak można się nauczyć tego, co od czego zależy w fotografii. Ja trybu M używam praktycznie tylko wtedy, kiedy jestem w studio, czyli mam lampy błyskowe, które nie komunikują się z moim aparatem, aczkolwiek teraz w dzisiejszych czasach lampy błyskowe są także wyposażone w tryb TTL, który się komunikuje i jesteśmy w stanie w trybie TTL wyzwalać te lampy i nie musimy już używać trybu manualnego, ale tak, w trybie manualnym w momencie, kiedy ja już ustawiłem sobie wszystko, ustawiłem wszystkie wartości ekspozycji, to każde zdjęcie, jeżeli nie zmienię pozycji lamp i mocy lamp, nic się nie zmieni, każde zdjęcie będzie identycznie doświetlone. W trybie M jeszcze fotografuję, słuchajcie, czasem reportaże, ale warunek, i to jest to 10%, o których tam wcześniej wspominałem, że 90% to na AV. 10% w trybie M. Dlaczego? Ponieważ kiedy mam na przykład rozstawione lampy błyskowe, w tym momencie używam trybu M, bo ponieważ w trybie AV aparat nie wie, z jaką mocą moje lampy błyskowe są ustawione i w trybie M jest to troszeczkę bezpieczniejsze. Mam nadzieję, że pomogłem. To chyba dzisiaj na tyle. Panie Krzysztofie, zapraszam do kontaktu ze mną. Wysyłam paseczek. Trzymajcie się. Hej.